Moi drodzy, jesteśmy w lesie. Jak zwykle zresztą. Dziś bardzo nietypowy odcinek. No wiecie, ja chyba zwariowałem. Cóż ja tu mam na ręku? No, taką smart zabawkę i to smart zabawkę będę wam pokazywał w lesie. Do czego komu smart zegarek w lesie? Cóż ten zegarek potrafi w lesie? No zaraz się przekonamy. Hej, 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 witajcie serdecznie. Oj, moi drodzy, jak ja się za wami stęskniłem. Jak widzicie, w lesie mamy już trochę zielonego koloru, prawda? No i super. Właśnie lubię wiosnę, najbardziej wiosnę, no bo tak wiadomo, idzie na lato, no i oczywiście lato również bardzo lubię. To jest najlepszy moment, żeby testować zegarki na świeżym powietrzu, no i na łonie natury leśnej. Moi drodzy, bardzo nietypowy film dzisiaj, naprawdę, i nietypowy zegarek, który dostałem od Kamila, mojego dobrego kumpla, którego znam już długie lata. Pozdrawiam Cię serdecznie, Kamilu. Dzięki Ci serdeczne, że udostępniłeś mi ten zegarek i mogłem się nim pobawić, bo muszę się Wam wszystkim przyznać szczerze, z ręką na moim serduchu, że jeszcze nie miałem do czynienia z zegarkami ze stajni Huawei'a. No to jest mój pierwszy zegarek z tej stajni. Jest to model dokładnie Huawei Watch GT2 w wersji Pro. Nawet na pasku to pisze. Możecie sobie to... O, coś tam złapało i mówi do Was. Dobrze, wyłączymy to, moi drodzy. Powiem Wam tak. To nie jest młody zegarek. Moim zadaniem też nie jest przedstawianie w tych filmach Wam nowości, innowacji technicznych, technologicznych. Ja po prostu sprawdzam zegarki też pod kątem właśnie ekspedycji, wypraw. Sprawdzam zegarki pod kątem też codziennego użytkowania i tak zwanego pierwszego mojego oraz Waszego wrażenia. Jeśli nie mieliście nigdy kontaktu z danym modelem, czy Samsunga, czy Casio, czy akurat w tym przypadku Huawei'a, czyli też innej dowolnej marki, jakie właśnie będzie dla Was te pierwsze wrażenie, jak nie mieliście w ogóle zielonego pojęcia z daną marką zegarkową i czego możecie się po danym zegarku spodziewać. Moje wszystkie filmy są właśnie pod tym kątem oparte. Ale dobra, wracając do tematu. Moi drodzy, ja z tym zegarkiem konfiguracja, oprogramowanie, ściąganie aplikacji Huawei Zdrowie, na której to właśnie ten zegarek się opiera, to jest po prostu masakra. Może też dlatego, że już Google nie wspiera po prostu oprogramowania, jak i sprzętu marki Huawei i może dlatego tak się dzieje. Ale powiem Wam szczerze, nagrać ten film to jest chwila. Przy tym, ile ja się bawiłem w aplikacjach, żeby po prostu sprawdzić, co ten zegarek może, a czego nie może, to multum czasu mi to zajęło właśnie na tych zabawach. Ale powiem Wam tak, jestem trochę zawiedziony tym zegarkiem. Ja zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. No dobrze, moi kochani, a więc po kolei, zanim Wam pokażę ten zegarek ogólnie, jakie on ma tam mniej więcej menu, jak to mniej więcej wygląda, z czym to się je, jak ten zegarek w ogóle wygląda, chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów. No może ja dużo mówię w tym filmie, ale ja chcę Wam przekazać jak najwięcej swoich w ogóle takich moich odczuć i tych też poniekąd dla Was ważnych informacji o danych modelach zegarka. Moi drodzy, a więc tak, dostałem ten zegarek od mojego kolegi Kamila, mojego nawet przyjaciela, mogę tak to nazwać, bo już się znamy dłuższy czas, tak jak to już powiedziałem. No i takie moje pierwsze wrażenie, no mega wygodny, Boże, jaki on jest wygodny, super, miękka guma, pasek w ogóle elegancko, taki miękki, jest wszystko fajne, w ogóle zegarek też się prezentuje bardzo ładnie, elegancko. Oczywiście jest to AMOLED, a więc
On się wygasza. Oczywiście można w opcjach tak zrobić, żeby on się cały czas świecił, no ale wiadomo, wpływa to negatywnie na baterię. Jeśli chodzi o samą baterię, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ ona trzyma już wyjątkowo długo. Nie wiem, czy Wy oglądaliście już film, w którym testowałem Samsunga Geara. Też oczywiście takiego Smart Watcha, w którym ta bateria niestety była po prostu masakrycznie słaba. Ona trzymała tylko 2 dni. Chyba tam w porywach 2,5 dnia, także z tego co pamiętam oczywiście, także tutaj jest duży progres, jestem mega z tego zadowolony, no ale no oczywiście nie wszystko złoto co się świeci, no szkiełko mamy w tym zegarku byle jakiej jakości, akurat no to jest zegarek używany wiadomo, no ale no niestety, no nie jest te szkło idealnie czyste, jak na zegarek używany, no też to może też wynikać poniekąd z tego, jak ktoś użytkował dany model zegarka, po prostu czy dbał, czy nie dbał, no wiadomo, no ale ja zawsze oczekuję od zegarka tej takiej większej trwałości, żeby po prostu to było z lepszych materiałów zrobione. Jeśli to jest w ogóle szafir, niech to będzie szafir dobrej jakości, a jeśli to jest szkło mineralne, no niech to będzie też minerał dobrej jakości. Jestem tego w zasadzie zdania. Druga sprawa, jest to zegarek, no wiadomo, typowo smart, a mianowicie powiadomienia, wiadomo, możemy dzwonić, rozmawiać przez ten zegarek. Możemy oczywiście pisać SMS-y, możemy oczywiście łączyć się z innymi aplikacjami typu Messenger czy typu na przykład WhatsApp. Moi drodzy, ale chyba nie tylko o to chodzi nam w zegarku, żebyśmy mieli te klonowanie tego naszego telefonu, że tak to nazwę, na ręku, no bo wiadomo, że pisanie SMS-ów poprzez zegarek to jest trochę mordęgo i już chyba łatwiej nam by było po prostu gotową formułkę komuś rzucić, oddzwonię czy odpiszę później i po prostu zrobić to po pracy czy w wolnej chwili, aniżeli męczyć się i klikać tymi wielkimi paluchami. Oczywiście, no, jeśli ktoś ma mniejsze, czy też kobiety mają małe palce, jest im o wiele łatwiej, ale no nie jest to po prostu łatwo sprawą na takim oto zegarku to zrobić. Kolejna sprawa, rozmowy, jeśli chodzi o zegarek, no to też, moi drodzy, no wiadomo, jeśli będziemy rozmawiać przez zegarek, głośnik, wszyscy nas słyszą w koło, słyszą rozmówcę, wiedzą o czym my rozmawiamy. Też jest to trochę dla nas mega krępujące. Oczywiście sprawdza się to w wyjątkowych sytuacjach, ale nie jest to po prostu no, do używania na co dzień dla nas jakoś mega wygodne, ale funkcja może się czasem przydać. Nie mówię, że nie. Kolejna sprawa, no oczywiście do tego zegarka możemy założyć, tu akurat mamy gumowy, oryginalny pasek, możemy sobie założyć masę zamienników, bo to jest na standardowych teleskopach, możemy sobie wymienić, możemy sobie również założyć masę i zamienników bransolet, jak i również oryginalnej bransolety, tylko że oryginalna bransoleta, jeśli chodzi o tego producenta, kosztuje krocie, no ale jak to mówią, kto lubi, kogo stać, wszystko jest fajnie. Tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest zegarek nowoczesny i tu nie o to chodzi, żebym ja Wam przedstawiał nowoczesne zegarki. Natomiast technologia nie odbiega aż tak mega od do. Oczywiście będzie szybszy, będzie więcej pamięci, będzie tak dalej, ale jednak tak mniej więcej ten zarys tej możliwości danego przedmiotu jest kontynuowany przez danych producentów, no tak mniej więcej. Ale co dalej? Co dalej? No co my tu mamy? No i po co my się w ogóle spotykamy w tym filmie? Mamy kompas, mamy wysokościomierz, mamy barometr, czyli mamy nasze sensory, bynajmniej te sensory podstawowe, które oczywiście dzisiaj sprawdzimy. Żeby nie było to tamto, chciałbym również sprawdzić na tle Fenixa 7 ten smart zegarek, a sprawdzimy, czy się nam zgadza krokomierz i czy się nam zgadza kompas, no i tak dalej, i tak dalej. I to sprawdzimy już niedługo. I jeszcze ku pamięci jedna taka ważna sprawa. Jeśli mamy tutaj jakieś tarcze, to na przykład na tle tego oto zegarka, no nie będziemy tych zegarków porównywać, bo cena tego a tego zegarka to jest masakryczna przepaść, urwisko, ale to nie o to chodzi.
Chodzi o to, że tu możemy sobie tarczę daną spersonalizować pod własne wymagania. Na przykład możemy sobie barometr zamienić na kroki. Po prostu to opcja, która nam się wyświetla. Natomiast w tym zegarku no niestety musimy korzystać z gotowych tarcz. Natomiast jeśli chodzi o sam AMOLED, jest to szalenie fajna, ładna sprawa i mi się to fajnie podoba. Też jeśli chodzi o wygodę noszenia, no to ten zegarek zwycięża. Ten zegarek nie jest już taki wygodny w noszeniu jak ten zegarek, mimo tego, że są podobnych wielkości. Ale co tam dalej? No, tarcz mamy multum i płatnych, i bezpłatnych. Jeśli chodzi o tarcze bezpłatne, wybrałem sobie kilka tam, poinstalowałem sobie kilka tych tarcz. Oczywiście Wam wszystko pokażę podczas prezentacji tego modelu. Pokażę Wam również unboxing, czyli pudełeczko tego modelu, jak to fajnie wyglądało, naprawdę na klasę premium, no bo nie ukrywajmy, to była klasa premium, jeśli chodzi o Huawei'a na swymi czasy. Co tam więcej jeszcze Wam powiedzieć, moi drodzy? No, zegarek mamy jaki mamy, czyli jest to po prostu smartwatch, z fajnych, naprawdę fajnych materiałów, prezentuje się ładnie, ma 2 przyciski, no i obsługujemy go prawie że dotykowo. No te przyciski to są tylko tak naprawdę czysto kosmetycznie. Zaraz Wam to zresztą pokażę i wyjaśnię. A teraz sobie popatrzcie, już żeby nie było, że ja gadam i zanudziłem Was na śmierć w tym filmie, to po prostu popatrzcie sobie na ten zegarek, ma prezentację po prostu, jak ten zegarek mniej więcej wygląda. No dobrze, moi drodzy, no to zrobimy sobie małą prezentację. No oczywiście nie mamy tu nic naklejonego, no to mega się to palcuje. Nie wygląda to jakoś mega ładnie. Ja sobie wybrałem tarczę najbardziej czytelną moim zdaniem, no to na której mamy kroki, na której mamy bicie serca, czyli nasz puls, na której mamy kalorie, na której mamy wysokość, a wysokość mamy, a on nie reaguje na dotyk, musimy przyciskiem go wybudzać. Mamy 169, co nie jest do końca prawdą. Powiem Wam też szczerze, że nie mam pojęcia, skąd ten zegarek bierze te dane o wysokości i inne dane. Czy z internetu, to też bym troszkę polemizował z tym, no ale dobra, będę ten zegarek wybudzał najwyżej. No mamy dzień, oczywiście po angielsku, bo dana tarcza jest, że tak powiem, po prostu nie przewiduje języka polskiego. Mamy temperaturę, mamy pogodę, mamy datę. No, nie jest źle. Mamy na dole poziom baterii zegarka, czyli nie jest źle. Zegarek jest naprawdę z fajnych materiałów wykonany, naprawdę fajny, taki delikatnie ciężki, czuć, że coś fajnego mamy w ręku, że nie jest to po prostu jakiś mega byle co, jakiś mega słaby wykon, jest to naprawdę fajne. Powiem Wam szczerze, że bardzo mi się to podoba. Tak jak powiedziałem wcześniej, możemy tutaj sobie za pomocą tego teleskopu dowolnie, to jest bodajże rozmiar 22 mm, możemy sobie dowolny pasek czy dowolną bransoletę założyć. Oczywiście te zegarki były również w kolorach srebrnych, a ten jest akurat taki stonowany w czerni. Mamy 2 przyciski, oczywiście w wersjach trójki to możemy tym przyciskiem obracać, tu akurat możemy go nim obracać, ale powiem Wam, że to obracanie nic nie daje, bo już sprawdzałem, że w wersji GT3 Pro może im te menu się po prostu przekręca, a tutaj to jest po prostu starsze oprogramowanie, no i to po prostu w ten sposób nie działa. No, czyli tak to mniej więcej się prezentuje. Prosty, mega wygodny, łatwy. Tu mamy czujniki, łatwy w obsłudze, tu mamy akurat czujniki z tyłu. Moim zdaniem wszystko jest fajne. Coś mi się tutaj włączyło. O, widzicie? Jakaś muzyka. Muszę to wyłączyć, żeby mnie YouTube nie zbanował.
Dobra, bodajże bo muzyka z telefonu, ponieważ zegarek jest sparowany z telefonem, a te sparowanie, tak jak Wam wcześniej powiedziałem, to graniczyło po prostu z cudem nad Wisłą, także dla osoby, która pierwszy raz się bawi w tak zwany smart. Ten zegarek jest mega podobny do GSWH 1000, jeśli chodzi o G-Shocka, ponieważ również obsługuje go program Wear OS, który też musiałem zainstalować po prostu, bo bez tego programu sam program Huawei Zdrowie by nie obsłużył tego zegarka. To jest taka ciekawostka. No i cóż więcej, no, ta guma jest super, mówię Wam, że jest naprawdę fajna, naprawdę czuć ten wykon, miękka, fajna, jest fajnie. No ale no, jak to mówią, nie wszystko złoto, co się świeci, co ładnie wygląda i tak dalej, nie jest źle, ale jeszcze sporo do naprawdę super to brakuje. Dobra, wchodzimy sobie w menu. No oczywiście tym górnym prawym przyciskiem wchodzimy sobie w menu. I tak jak tu widzicie, offline map navigation oraz mapy petal. Mapy petal mamy od razu, natomiast navigation i offline map navigation sobie po prostu instalowałem. To nie było to takie łatwe, musiałem zainstalować te oba programy, o których wcześniej Wam wspomniałem. Jak już zainstalowałem te oba programy, musiałem po prostu przejść poprzez Huawei Zdrowie do menadżera aplikacji, no po prostu odnaleźć te programy. No i ja taki rozradowany, że te programy będą nam wyświetlać mapy, tak jak to jest w Garminie na naszym ekranie. Po prostu je zainstalowałem, ale no niestety się rozczarowałem, zaraz Wam pokażę dlaczego. Pokażę Wam na zasadzie map petal. No po prostu wchodzimy w te mapy petal, no i mamy tak, rozpocznij nawigację korzystając z map petal na telefonie lub sprawdź, czy zegarek jest połączony z telefonem. I to wszystko, no i moi drodzy, nic tu nie możemy zrobić, możemy jedynie jeszcze możemy tutaj sobie kliknąć, no ale to mamy tylko pytania, no i możemy z tego oczywiście wyjść, cofając w ten sposób palcem. Nic tu nie ma, żadnych map tu nie ma, także moim zdaniem zegarek jest troszeczkę po prostu wykastrowany z takiej bardzo przydatnej funkcji, jak te mapy by były byle jakie, ale po prostu żeby jakieś tam były, nie? To już by było inaczej, mogłoby nam po prostu to pomagać, mogłoby nas poprowadzić poprzez GPS. No nie ukrywajmy, ten zegarek posiada GPS, no ale jest trochę po prostu wykastrowany moim zdaniem z funkcji. No i nie tyczy się to tylko i wyłącznie modelu GT2 Pro, ale również innych nowszych modeli. Moi drodzy, co do tych map, no to tak jak już wcześniej wspominałem, no możemy sobie dograć, tylko że te mapy nie będą nam działać. Jeśli chodzi o mapę navigation, no to ta mapa po prostu, zwróćcie uwagę, mapy Google w telefonie, w tablecie, widzicie, czyli musimy wszystko po prostu używać poprzez albo pobrać aplikację, albo po prostu używać poprzez smartfona. No niestety, ale się inaczej nie da. Doczytałem się też takiej ciekawostki, że w tym modelu, tylko w GT5 po prostu Pro, możemy sobie właśnie mapy offline wgrać. Oczywiście nie całego świata, ale danego interesującego nas obszaru. Możemy sobie wgrać na zegarek. No niestety, ale w GT2 Pro tego zrobić nie możemy. Właśnie tak to nam się tu wyświetla, tak jak pokazywałem wcześniej, że nawet jeżeli mamy offline, no to niestety, ale no proszę bardzo. No i tu nic nie możemy zrobić. Jeszcze raz. A mapy petal, no to tak jak pokazywałem wcześniej, no coś się tam, o proszę bardzo, rozpocznij korzystanie z map. Proszę bardzo. Połączenie z telefonem, widzicie? No niestety. Troszkę tego szkoda, bo nawet mapy Google mieliśmy na GSWH 1000. No tylko, że piętą achillesowo GSWH 1000 była niestety bateria, no i wolny procesor, który po prostu stwarzał, że ten zegarek się troszeczkę przymulał. No tutaj akurat to z przyzwyczajenia pukam, tak jak telefon, no ale niestety to tak nie działa, moi drodzy. Moi drodzy, zegarek po ustawieniu tak zwanego wygaszacza ekranu wybudza się poprzez dotyk. Ale dopiero wtedy, kiedy tego wygaszacza nie ma, no niestety, ale dotyk nam nie działa. To jest taka właśnie ciekawostka. Dobra, przechodzimy dalej do tego menu. Także tak jak powiedziałem wcześniej, no tak to mniej więcej wygląda. Dobra,
No i co mamy tu ogólnie w tym menu? No dobra, mamy ustawienia. Będę się starał to ostrość łapać. Znajdź mój telefon, funkcja. Mamy latarkę. No latarka to wygląda, no, tak jakby się mogło domyślić, po prostu białym po prostu ekranem. Mamy alarmy, które możemy ustawić, minutnik, stoper. No już tego Wam nie będę pokazywał, bo to jest logiczne. Mamy pogodę. Pogoda oczywiście, czyli co do naszego miejsca, no to wiadomo, no to się wszystko z telefonem poprzez Bluetooth i poprzez Wi-Fi po prostu konfiguruje. No i mamy oczywiście no a ja dalej pykam palcem z przyzwyczajenia. Dobra, żeby cofnąć możemy. Powiadomienia, no to wiadomo. No i mamy kompas, barometr. Mamy muzykę, mamy kontakty. Mamy rejestr połączeń, mamy ćwiczenia oddechowe, stres, sen, rejestr aktywności, mamy tętno, SP02, czyli natlenienie krwi, statystyki ćwiczeń, rejestr ćwiczeń i ćwiczenia. Dobra, co do ćwiczeń to później, natomiast chciałem jeszcze Wam pokrótce pokazać ten kompas, barometr i wysokościomierz. No kompas mamy taki. Pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Północ pokazuje nam w tamtą stronę. Porównamy to oczywiście z Garminem, którego trzymam w kieszeni. Porównamy również krokomierz. Z ciekawości, jak to wygląda. Czy nie przekłamują te zegarki? Mniej więcej. No powiem Wam tak, jeśli chodzi o Garmina, jest tam multum funkcji. Jest też GPS, znajdź coś poprzez GPS, na przykład nasza pozycja, określ tą pozycję. No tutaj, ale bez smartfona w kieszeni, no to niestety nie ma nic. No i to jest trochę bolączką właśnie tego typu zegarków. No dobra, mniej więcej tak wygląda kompas. Dalej mamy barometr. Barometr mamy 990 hektopaskali, ale muszę Wam powiedzieć szczerze, że ja bym mu tak nie ufał. Nie wiem skąd to bierze po prostu te dane, że to jest 990 hektopaskali, jak mamy 1009 na Fenixie. No i ja Fenixowi ufam. Dlaczego? Dlatego, że Fenixa kalibrowałem zgodnie z barometrem co do danego terenu i Fenixa sprawdzałem, że Fenix po prostu nie ma odchyleń i pokazuje naprawdę dobrze. Jak zauważyliście, zegarek sam się wygasza. A jeżeli zegarek sam się wygasza, no to moi drodzy, oszczędza tym baterię tym samym, ale musimy ciągle przechodzić do tych funkcji nie pukaniem, ale po prostu przyciśnięciem. I to tyczy się oczywiście GT2, z GT3, GT4 ja akurat Wam nie powiem, bo nie miałem jeszcze styczności. Jest to mój pierwszy Huawei, z którym mam styczność, dlatego chcę Wam jak najbardziej obiektywnie o nim opowiedzieć. Dobra. Może tak będzie lepiej widać. Dobra, powiadomień to Wam nie będę pokazywał, bo to są moje prywatne z telefonu. Stoper, no to każdy wie, z czym to się je, alarm również i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz może przejdziemy chwilę sobie do ćwiczeń. Ćwiczeń mamy naprawdę multum. Jeżeli włączymy jakieś ćwiczenie, no na przykład kolarstwo, tak to wygląda. Oczywiście mamy GPS, który zegarek łapie, przekręcamy do góry. Znaczy palcem bierzemy tak do góry. Poczekajcie. Lokalizowanie na otwarty teren. Czekajcie. O teraz. O. Jest start. On coś tam sobie powie. No i mamy tętno, mamy prędkość, mamy dystans, mamy czas. No wszystko świetnie, wszystko fajnie. Jak przekręcimy palcem, mamy również średnią prędkość, mamy kalorie. Mamy również łącznie metrów, mamy również tą naszą wysokość, która teraz pokazuje 168. Do wysokości jeszcze wrócimy przy teście wysokościomierza. Mamy również nasze tętno, które jest mierzone mi z opuszku, znaczy no tak mniej więcej z palcy, które trzymam, no nie z opuszków, teraz będzie z opuszków, ale nam się zegarek a teraz widzicie, no chociaż dobre to, że ten czujnik jest na tyle inteligentny, że jak odsuniemy od ciała, to nam się wygasza. Mamy efekty treningu, no dobra, ale nie mamy map. No właśnie, to jest bolesne, wiecie co, że tu akurat nie mamy tych map, ale zaraz, żeby nie było. Weźmiemy sobie w bok, możemy sobie słuchać muzyki w trakcie treningu, no i jakby się nasza mapa chciała wyświetlić teraz, prawda? No ale niestety, złudne to jest nasze
oczekiwanie, no bo niestety jest czarny ekran, nic się nam nie wyświetli. Nie wiem, być może ja za mało czasu jeszcze spędziłem podczas kalibracji tego zegarka, żeby to uaktywnić, albo po prostu być może GT2 po prostu tego nie ma. Po prostu będzie tutaj goły ślad rysowany, tak jak na zasadzie Garmina po prostu Instincta. Być może, no... Być może tak, a być może nie. Jeśli jeszcze się czegoś dowiem, to dogram to na końcu filmu i Wam o tym oczywiście powiem, bo chcę, żeby jak najrzetelniej ten mój test był dla Was. No jak widzicie, łączenie z GPS, no i to tak wszystko, że tak powiem, trwa i trwa i trwa. Zegarek trzymam w górę, mamy dzisiaj bezchmurny dzionek. No co prawda jesteśmy w lesie, ale to nie powinno tak jakoś bardzo przeszkadzać. No, pokazuje nam północ, pokazuje nam strzałkę, no ale nic się tutaj nie dzieje. Możemy trochę tam zminimalizować, tylko możemy trasę powrotną albo linię prostą. No i tutaj jakiś nie mam fajerwerków, nie ma, więc jestem tak troszeczkę, że tak Wam powiem, no zniesmaczony tym. No ale dobra. No i dobra, no i wracamy od tym górnym przyciskiem również, jak przyciśniemy, no to możemy wrócić, możemy to zakończyć. Wchodzimy sobie w ćwiczenia i mamy tak, treningi biegowe, bieganie w terenie, bieganie na bieżni, marsz w terenie, marsz na bieżni, kolarstwo, rower stacjonarny, pływanie na basenie otwartym, wędrówkę górską, wędrówkę pieszo, bieg przełajowy, driving rage, jazdę na nartach, snowboard, narciarstwo, triatlon, orbitrek, ergometr, inne, niestandardowe. Niestandardowe, mamy jakieś bieganie w terenie, na bieżni, tu w terenie, marsz, tak dalej. Możemy sobie dodać, na przykład zobaczcie, w pomieszczeniu, siłownia, rower stacjonarny, stepper, biegacz, no. Także jest tego naprawdę dużo. Co do prawidłowości danych z ćwiczeń, nie będę się wypowiadał pod tym kątem. Ogólnie wypowiadam się pod kątem pierwszych wrażeń oraz przydatności tego zegarka podczas użytkowania go w terenie, jak również przy codziennym użytkowaniu na jakąś wyprawę, wędrówkę, czy też po prostu odnoszenia go na ręku, prawda? Ale podejrzewam, że ma poprawne wskazania, że nie jest tak źle. Oczywiście to nie jest zegarek dla każdego, jak każdy zresztą. Są tego zwolennicy, są przeciwnicy. Ja uważam, że jest super, ale jednak czuć mały niedosyt funkcji. No szczególnie jeśli ktoś wcześniej używał dużo lepszych zegarków, bardziej funkcjonalnych. Również tym górnym przyciskiem po przyciśnięciu wchodzimy w menu, przechodzimy do głównego. Dolnym przyciskiem po prostu wchodzimy w sporty. Ciekawostką jest też, moi drodzy, że możemy ten dolny przycisk przypisać pod daną funkcję. Oczywiście w ustawieniach. Ustawienia włącza się oczywiście od góry. Mamy tutaj ustawienia. I tutaj oczywiście możemy sobie sparować słuchawki bezpośrednio z zegarkiem, bez konieczności telefonu. Oczywiście jak gramy muzykę na zegarek, wiadomo. I mamy wyświetlacza, mamy ustawienia. Mamy tutaj tarczę i mamy tutaj zawsze na ekranie. Mamy jeszcze jasność. Widzicie? Ja tutaj sobie właśnie ustawiłem tą właśnie tarczę. Cofniemy, mamy głośność, mamy wibrację i mamy przycisk dół, widzicie? I teraz ten przycisk dół sobie możemy przypisać na przykład do kompasu. O, bo tak bym chciał. Dobra, wyjdziemy z tego. I teraz zwróćcie uwagę. Mamy kompas. Ale on już nie wraca. Tym przyciskiem musimy wyjść albo w bok, albo po prostu górnym. Widzicie? To taka ciekawostka tego oto modelu zegarka. Mamy oczywiście
tak jak w telefonie, po prostu ustawienia, funkcja osuszania po kąpieli, funkcja znajdź mój telefon, nie przeszkadzać, alarm oraz funkcję ekranu wyłączonego czy ekranu włączonego, tak jak Wam to wcześniej mówiłem, że możemy coś takiego zrobić, ale oczywiście będzie to kosztem baterii w telefonie. No, również mamy tu pokazane, że jest połączony z Bluetooth, mamy również on się nam bardzo szybko wygaszy, mamy również baterię, mamy również miesiąc oraz dzień i dzień tygodnia, czyli piątek, bo dziś jest piątek. W dół będziemy mieli oczywiście moje wiadomości akurat z Messengera. Tutaj będziemy mieli aktywności. A i w drugą stronę mamy to samo. Tak jak powiedziałem, musimy się dostać do wysokościomierza, moi drodzy. No, jako tako tutaj nie widzę go, ale wejdziemy sobie w barometr. Tu mamy barometr, no i jak weźmiemy palcem po prostu, wtepniemy, no to mamy wysokościomierz, mamy on 169 metrów. Oczywiście możemy to skalibrować w bardzo prosty sposób. Tak już barometru skalibrować nie możemy i zaraz Wam to pokażę. Natomiast ja mam tutaj 171, czyli one tak mniej więcej może nie odchodzą jakoś mega daleko, ale chciałbym, żeby one były równo skalibrowane, więc skalibrujemy je równo 171 i wtedy będę mógł podczas tego filmu dalej Wam oczywiście, moi drodzy, pokazać, jakie są te odchylenia względem jednego i drugiego zegarka. No i to tyle. A natomiast barometru, no to jeśli wejdziemy w ustawienie, no to mamy tylko ostrzeżenia o spadku ciśnienia, które możemy sobie zmienić, jeśli oczywiście je aktywujemy. Możemy sobie je zmienić, oczywiście czy 3,5 hektopaskala na 3 godziny, 4 czy 4,5 na 3 godziny. To jest tak zwane ostrzeżenie przed burzą, moi drodzy. Natomiast więcej tu nie mamy, więc skalibrować tego nie możemy. Natomiast czy przez aplikację możemy to skalibrować? Ja jeszcze pod koniec filmu to sprawdzę i Wam o tym dokładnie wyjaśnię. No to tyle byłoby na temat. Tu akurat dolny przycisk nie reaguje, tylko górnym możemy wyjść. Tyle byłoby na temat ogólnie tego zegarka. Jeszcze Wam po przytrzymaniu dłużej, puszczeniu i jeszcze raz przytrzymaniu możemy sobie przejść w tarczę, które oczywiście sobie pozwoliłem wcześniej doinstalować. Możemy sobie po prostu zmieniać na dowolną oto tarczę. Możemy sobie na przykład taką tarczę. To też mamy wysokościomierz, mamy dystans, mamy te kroki, może zostawimy sobie to na razie, będzie dość czytelna, myślę, wydaje, jak na ten film. No i tak to mniej więcej wygląda, z tym to się je, tak to wygląda. No i tyle by było na temat prezentacji tego zegara. Mamy się teraz za krótki test krokomierza oraz za po prostu krótkie porównanie sensorów w obu naszych zegarkach. Porównamy sobie, moi drodzy, może bicie naszego serca. Mamy 95 na tym zegarku. Na tym zegarku mamy, tak, serduszka nie mamy, ale żeby serduszko było, poczekajcie. Ja sobie wejdę w serduszko. To już jestem w serduszku. No, poczekamy, niech ono zacznie pracować. Mamy między 84. No, 84 w zasadzie. A tutaj mamy 56. Czyżby aż taka różnica? Jeszcze raz. No nie. Czyli jednak różnicę mamy. No ja bym bardziej ufał Garminowi, ale nie dlatego, że jest Garminem, tylko dlatego, że jest dużo nowszy i ma nowsze sensory, aniżeli temu oto Huawei'owi. No ale tu też już spada do 83. Dobra, powiedzmy, że jest to 83, a pi razy drzwi
71, no powiedzmy, że 73 to pi razy około 10, po prostu 83 cały czas się tutaj widzicie. No, teraz mam na jednej ręce, będzie inaczej, fajniej, tylko że muszę wejść w menu, poczekajcie jeszcze chwilkę. No już jestem. No i jednak są trochę te rozbieżności między jednym a drugim. No ale powiedzmy, że 0,10 różnicy, 10 więcej oczywiście Huawei, ale no mniej więcej spotykają się w tym samym punkcie, ale potem się rozchodzą. No to tak mniej więcej to, jeśli chodzi o właśnie o te nasze sprawdzenie pulsu, tylko że tak jak powiedziałem, że po prostu ja bym bardziej ufał Garminowi, bo ma nowsze czujniki. No dobra, ale jak już mam te zegarki na jednym ręku, sprawdzimy sobie jeszcze wysokościomierz barometryczny. Po prostu wyjdę tu na główną. Tu mamy wysokość 171 w Garminie. W tym zegarku mamy wysokość 172. Jak wiecie, kalibrowałem je niedawno na prawie że tej samej płaszczyźnie. Możemy to jeszcze raz zrobić i skalibrować naszego Huawei'a, ale nie wiem, czy to jest sens, bo to jest tylko jeden różnicy. Dobra, jak widzicie, jesteśmy na górce, prawda? A tam jest dołek. No to więc zejdziemy sobie teraz. Teraz już nie ma znaczenia, czy mam na jednej ręce, czy na drugiej te zegarki. Zejdziemy sobie z górki i zaraz sobie zobaczymy, jaka będzie różnica na dole względem tej górki na jednym i na drugim zegarku. No, jesteśmy w takim tak zwanym punkcie takiego dołka, tam na tej górce jest ten rower i zobaczmy sobie, co mamy. Już tej ostrości dla Was szukam, moi drodzy. 171, czyżby się nic nie ruszyło? Mi się wygasza. Tu mam 170, a tu mamy 171. Widzicie? Dobra, 171, a tu mamy 170, widzicie? A tu mamy 171. Dobra, wejdziemy z powrotem. Dobra, jak widzicie, jesteśmy na górce. Zegarki mi się trochę rozchodzą. 173, 171. Poczekajcie chwilę. Jestem już, moi drodzy, skalibrowałem Garmina z cyfrowymi mapami wysokości, co nam dało, jak to światło się, dzisiaj mamy słoneczny dzień, odbija od tego zegarka, co nam dało wynik 174. Strasznie się to światło odbija. 107, zobaczcie, 173, 4. No 3, bo kucnęłem. 174 było. No, nie wiem, czy teraz wróci. No, teraz wróciło, jak wstałem, a tu mamy 173. Dobra, schodzimy z górki i zobaczymy, jaka jest różnica. Jesteśmy w samym dołku. Zwróćcie uwagę, tam na górze jest rower. Jesteśmy w samym dołku. No i mamy 171, a na tym mamy 171. Czyżby to fajnie nam równo pokazywało? Zaraz się dowiemy. Wchodzimy z powrotem. To nie jest jakiś mega długi dystans, ale tak jak powiedziałem, nie chodzi tu o to, żeby tutaj dystans długi mierzyć, tylko po prostu ogólnie o porównanie mniej więcej sensorów. Dobra, w Garminie mamy 174, a mamy w naszym Huawei 183. Moim zdaniem wysokościomierze działają podobnie. Oczywiście po kalibracji, moi drodzy, bo kalibrowałem w Garminie poprzez cyfrowe mapy wysokości w tym punkcie, w którym teraz się znajdujemy, w lesie, w tym miejscu. Tak samo kalibrowałem naszego Huawei'a, po prostu ręcznie wpisując mu daną wartość. I to wszystko. Ale po zejściu na dół pokazywały bardzo dobrze, a po wejściu na górę pokazują również
Moim zdaniem bardzo dobrze, a nawet idealnie, ponieważ już pokazuje nam nasz GT2. No, było 174, no, zeszło na 173, ale musicie mi uwierzyć na słowo. O, jest, widzicie, jest 174. Natomiast w Garminie cały czas było 174, także to moim zdaniem jest ok. Dobra, co by tu jeszcze sprawdzić, moi drodzy? Barometry, ale barometry możemy sobie jedynie porównać, dlatego że po prostu ja nie mogę barometru w naszym GT2 skalibrować. Jeszcze tego nie doszłem, mamy 989, a w naszym mamy, w Fenixie mamy 1009. Oczywiście Fenix jest prawidłowo skalibrowany co do manualnego barometru i co do barometru też elektronicznego, niezależnego barometru. Tak więc, moi drodzy, 1900 a 989, czyli jednak mamy te odchylenie dość znaczne między jednym a drugim. Ale ja jeszcze się postaram dowiedzieć, w jaki sposób można byłoby prawidłowo skalibrować barometr w naszym GT2 i ja Wam oczywiście na końcu filmu jeszcze o tym wspomnę. No i to tyle a propos krótkich testów. No jeszcze, moi drodzy, taki mały test kompasów. A ktoś przez las idzie, coś tam krzyczy w oddali, ktoś tam rozmawia ze sobą. To poczekajcie, jak przejdą. Panowie już sobie przeszli, też nie chciałem tam, jak to mówię, czy niczyjej prywatności nagrywać. A więc dobrze, tak, moi drodzy. Mamy kompasy w obu, jeszcze musimy sobie te kompasy porównać. No i zwróćmy uwagę, że te kompasy każdy pokazuje troszeczkę inaczej. Zwróćcie uwagę. Północ i północ. Widzicie? Kalibracja tych zegarków była przeprowadzona. No ale troszeczkę się one rozmijają, moi drodzy. Teraz pytanie brzmi, któremu zegarkowi ufać? Patrzeć ze swojego doświadczenia w tym lesie na drzewa i na korę na drzewach, na mech, muszę Wam powiedzieć, że północ będziemy mieli do tyłu, czyli nie w tą stronę, tylko będziemy mieli w... Poczekajcie. No, mniej więcej jak pokazuje Garmin. A jak w ten sposób pokazuje? Tak. Czyli powiedzmy, że Garmin pokazuje dobrze, czyli w ten sposób położymy go, on pokazuje północ. Już tak tu nie będziecie tego widzieć, ale on pokazuje tutaj, tu gdzie tą szyszkę położę północ. Tak, zaraz zobaczymy, tylko musimy ponownie wejść gdzie to jest? Kompas. Oj, nie weszłem w kompas, tylko w powiadomienia. Jeszcze raz. W kompas. Teraz na zasadzie no teraz, moi drodzy, to się bardziej zgodziły ze sobą. Widzicie? Czyli nie jest źle. Już ten się wyłączył, się Fenix, ale już nie o to chodzi. Tu gdzie szyszka. On pokazuje troszeczkę nie tu gdzie szyszka, tylko gdzieś tak pokazuje. Widzicie? Tak jak tę rękę mam. Ale mniej więcej mniej więcej ten. Teraz może będzie to bardziej widać, zwróćcie uwagę, nie? Że on tak bardziej powinien pokazywać tu tę północ, a on pokazuje bardziej tu. Rzeczywiście tak go trochę poruszamy. Było lepiej. Widzicie? Czyli mniej więcej nie jest źle, no wiadomo, to jest zegarek tylko do orientacji. To nie jest zegarek... tu jeszcze jakieś moje informacje się
wyświetlają. To nie jest zegarek do, moi drodzy, do profesjonalnych wędrówek, po prostu do orientacji. No, ja bym bardziej wierzył Garminowi, ale jeszcze żeby nie było, to jeszcze raz wejdziemy w kompas w Garminie. Nie, i pokazuje właśnie na tą szyszkę. Tak podobnie, a tutaj nam pokazuje tak mniej więcej, ale niedokładnie. No ale nie jest tak źle. Idąc w stronę północy byśmy na pewno mocno nie zbłądzili, no wiadomo, trochę na pewno. Im dalsza trasa, tym bardziej byśmy pobłądzili, ale na krótkim dystansie mocno byśmy nie pobłądzili. Także mniej więcej tak te kompasy wyglądają w tych zegarach. Moi drodzy, test korkomierza przeprowadzimy na dłuższym odcinku drogi, no bo w lesie się to nie udało. Dokładnie mamy kroków 638 na Garminie, a mamy 771 na naszym Huawei. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy na babeczce. Sprawdzimy teraz, ile mamy kroków. 794, ale żeby nie było, poczekajcie chwilkę, bo ja mam tylko jedną rękę. Wejdziemy sobie normalnie w krokomierz, w opcjach i mamy 991, bo nie zawsze ta tarcza się aktualizuje. To też jest bardzo ważne, że nie zawsze ta tarcza się w Garminie aktualizuje na bieżąco z wynikami krokomierza. Mamy 991, czyli kroków mamy znacznie więcej niż poprzednio. Ile dokładnie, to jak ja to obliczę i Wam pokażę. Natomiast nas interesuje nasz Huawei. W Huawei mamy na chwilę obecną kroków 1033. O, i tak to, moi drodzy, będzie wyglądać. A jak wyjdę obliczenia, za chwilę Wam to pokażę. Moi drodzy, nadszedł ten moment, w którym pokażę, jak wygląda set, czyli to pudełko od naszego zegarka. Jak już ten zegarek kupujemy w sklepie jako nowy, taką się oto prezentuje. Tak jak powiedziałem, Huawei Watch GT2 Pro, jak sama nazwa mówi Pro, jest to taki full wypas i naprawdę to pięknie się prezentuje. Kartonik jest naprawdę fajny, gruby, bardzo ładnie to wygląda, jest naprawdę fajnie zapakowane. Jak widzicie, mamy na kolor, mamy typ, mamy model, mamy wszystko tu opisane. Naprawdę fajnie to wygląda. Otwiera się to właśnie w taki oto sposób, o tak się wysuwa, nie? No wiadomo, że blomby mamy już zdjęte, ponieważ jest to zegarek używany. O, tak to się fajnie prezentuje. Pudełko fajne, czarne, bardzo fajnie, ale to jest taka czuć klasę premium, naprawdę fajnie. To się nic nie wyciąga, tylko to się po prostu tak odchyla i zegarek się wyciąga w taki sposób. Oczywiście zegarek był pewnie w foliach, fajnie, ładnie tu zapakowany, ale to jest bardzo fajnie, naprawdę wymyślone pudełko, naprawdę brawa za to, podoba mi się to bardzo. Tylko się taka nie wyciąga jako tako, tylko to jest tak raczej w całości. Wystarczy odchylić, wyjąć zegarek, tu też wystarczy otworzyć. Tu mamy ładowarkę, oczywiście ładowarka typowe USB. No a tutaj oczywiście zegarek ładuje się poprzez
Jest taki magnes, taką indukcję. Nie mamy tu żadnych kabli, nic nie wciskamy. Tak to wygląda. No szkoda tylko, że jest w kolorze białym, bo cały zegarek jest w kolorze czarnym, no ale mniejsza o większość, nie jest źle. Tak ładowarki nie używamy na co dzień. Dalej co mamy w środku? W środku mamy jeszcze papierologię, czyli oczywiście mamy kartę gwarancyjną, no i tak zwane instrukcje. W ten sposób. Nie wiem, czy tu jest język polski. Mamy tu mniej więcej pokazane, jak to się ładuje. Teraz zerknę tak na szybko, czy tu jest język polski. Jest język polski. Jest język polski, także mamy takie dwie małe, krótkie instrukcje. O, schowane tu. Mamy ładowarkę, tylko że ta ładowarka też już nie jest tak fajnie, ładnie ułożona, jak powinna być fabrycznie. Powinien być przewód ułożony tak. O, widzicie? Wtedy ona się nam tutaj fajnie mieści. Ale naprawdę fajnie, na plus, bo te pudełko naprawdę pięknie się prezentuje. Super moim zdaniem. Bardzo fajny set. No i jeszcze taka ciekawostka, jaki jest w rzeczywistości rozmiar tego zegarka i ile ten zegarek waży. Moi drodzy, jeszcze muszę powiedzieć kilka słów na temat tych pisania SMS-u, bo tak jak powiedziałem, że możemy oczywiście odpisywać poprzez klawiaturkę w zegarku SMS-y, to oczywiście możemy, ale bez zainstalowania specjalnej aplikacji tego nie będziemy mogli. Sytuację komplikuje nam trochę w tym zegarku to, że już Google nie wspiera Huawei'a, więc te aplikacje trzeba wyszukiwać w dziwaczny sposób poprzez przeglądarki. Jest to ciężko zainstalować, no to tak trochę to nie tak to powinno być. Oczywiście w najnowszych wersjach Huawei'a GT5 czy GT5 Pro już możemy to z menu zegarka po prostu robić w sposób normalny, bez żadnych doinstalowywań. Natomiast tutaj no niestety, ale musimy, że tak powiem, mocno się bawić w takie rzeczy, więc jeżeli ktoś kupi ten zegarek od razu, nie będzie chciał się bawić w doinstalowywanie programów w dziwny sposób, nie w normalny sposób, tylko w taki dziwny sposób, no to po prostu tej funkcji nie będzie miał, będzie mógł tylko i wyłącznie odczytywać wiadomości poprzez podgląd na zegarek, nie, ale już nie będzie nawet gotowych formułek mógł dawać, także no trochę słabo, no ale mówię, sytuacja jest po prostu skomplikowana przez to, że już Google nie wspiera Huawei'a, no i niestety jest jak jest. Dwa słowa co do samej aplikacji. Jeżeli kupi ktoś po raz pierwszy ten zegarek, oczywiście z drugiej ręki, a będzie on zresetowany do ustawień fabrycznych, żeby ściągnąć aplikację Huawei Zdrowie, będzie musiał po prostu przez kod QR wejść w przeglądarkę i po prostu sobie tą aplikację z tej przeglądarki ściągnąć. Moi drodzy, również będzie musiał, jeśli nie chce w ten sposób, albo po prostu normalnie wyszukać, no to po prostu wpisuje sobie w Google Huawei Zdrowie i mu to wyleci oczywiście strona Huawei'a, bo to nie będzie aplikacja przez sklep Play, no i będzie musiał sobie ściągnąć po prostu poprzez przeglądarkę w normalny oto sposób. Oczywiście telefon nie będzie chciał tego ściągnąć, będzie to masa problemu, bo urządzenie jest niewspierane, trzeba będzie w telefonie po prostu pewne zabezpieczenia pozwalniać, ale oczywiście trzeba też pamiętać, że po zainstalowaniu tej aplikacji trzeba te zabezpieczenia z powrotem pozakładać. Także tak to mniej więcej wygląda. Lumy ani podświetlenia ten zegarek nie posiada, no bo wiadomo, że jest to zegarek smart. Tak więc tego sobie akurat nie sprawdzimy, moi drodzy. Mniej więcej pokazałem, z czym to się je, jak to wygląda. Powiedziałem Wam swoje prywatne oczywiście odczucia, jeśli chodzi o ten zegarek. Czy na wyprawę taki zegarek? No oczywiście nie polecam. Oczywiście ja bym nie wziął. Kto chce, może oczywiście wziąć. Nikomu nie. Broń Boże, nie żałuję, ale powiem szczerze, że
No to nie jest zegarek typowo do tego stworzony, to jest zegarek dla kogoś, kto lubi po prostu mieć coś lekkiego, wygodnego na ręku, sobie sprawdzić powiadomienia z telefonu, po prostu czasem sobie pogadać przez ten zegarek, odczytać jakąś wiadomość, czy nawet jakąś wiadomość napisać. Ale to też nie jest zegarek, który będzie działał samodzielnie bez telefonu. Też musimy brać to pod uwagę, ponieważ jeżeli weźmiemy go do lasu bez telefonu, sam zegarek, no to no niestety zegarek nie będzie połączony, no to te wskazania nie będą również miarodajne, że tak się wysłowię. Tak więc jest to zegarek uzależniony w 100% od telefonu. No, z Garminem jest troszeczkę inaczej, no ale mówię, to nie jest film o porównywaniu tych dwóch zegarków. Ogólnie to jest zegarek, porozmawiajmy o Huawei Watch GT2 Pro. Tak jak powiedziałem, nie jest to zegarek już nowy, ale to jest fajny smart zegarek za przysłowiowe parę groszy, a może również dać sporo frajdy komuś, kto nie miał nigdy do czynienia z zegarkami smart. Także nie jest źle. A nawet jeżeli ktoś się uprze, może go pokusić się o zabranie do lasu. Jeśli ma telefon w kieszeni, nie zawiedzie się. Natomiast brak tych map bardzo ten zegarek ogranicza, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Dzięki Wam serdecznie za subskrypcję, za to, że oglądacie. Staram się nagrywać dla Was jak najczęściej tylko mogę. Oczywiście robię to czysto hobby. Chcę Wam przekazać po prostu sporo fajnych, przydatnych informacji na przykładzie własnego doświadczenia, jeśli chodzi o zegarki. Jeszcze raz serdecznie bardzo pozdrawiam Kamila, mojego kumpla i zarazem przyjaciela zegarkowego. Dzięki Ci wielkie, że mogłem się tym zegarkiem pobawić i że ten film dzisiejszy mógł właśnie dzięki Tobie powstać, bo gdyby nie Ty, ten film by nie powstał. A też i moja przygoda ze smart zegarkami nie jest jakaś duża, bo ja nie jestem miłośnikiem smart zegarków, ale powiem Wam też z dużą szczerością, że lubię się pobawić takimi zabawkami. Mi się wydaje, jak to duzi chłopcy lubią się często różnymi zabawkami bawić. Także jeszcze raz pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pozdro i hej!